Lekcja 1. Kiedy zjesz lunch? Cześć Anno, kiedy zjesz lunch? Zjem lunch o 12:30. To dobry czas. Wtedy też zwykle jem lunch. Gdzie zwykle jesz lunch? Zazwyczaj jem w kawiarni w pobliżu mojego biura. Wolę przynieść własny lunch z domu. To miłe. Czy codziennie gotujesz lunch? Tak, lubię gotować i jest to zdrowsze niż jedzenie poza domem przez cały czas. Zgadzam się. Powinienem też zacząć przynosić własny lunch. Warto spróbować. Możesz też zaoszczędzić pieniądze. Masz rację. Jedzenie poza domem może być kosztowne. Dodatkowo możesz kontrolować składniki i upewnić się, że jest to coś, co lubisz. Nigdy o tym nie myślałem. Co zwykle gotujesz na lunch? Lubię robić sałatki, kanapki, a czasem resztki z obiadu. To brzmi pysznie. Może spróbuję też zrobić kanapki. To łatwe i szybkie. Podoba ci się to? Dzięki za sugestię, Anna. Dam mu szansę. Witaj, John. Daj mi znać, jak to idzie. Będę. Jeszcze raz dziękuję, Anna. Nie ma problemu. Zjedz wspaniały lunch. Ty też. Lekcja 2. Kiedy posprzątasz kuchnię? Cześć Anna. Kiedy posprzątasz kuchnię? Jutro rano sprzątam kuchnię. To dobry pomysł. Minęło trochę czasu, odkąd został ostatnio wyczyszczony. Tak, byłem zajęty pracą, ale naprawdę wymaga dobrego sprzątania. Rozumiem. Czyszczenie może być czasochłonne. Zdecydowanie, ale ważne jest, aby mieć czystą i zorganizowaną kuchnię. Zgadzam się. To sprawia, że gotowanie jest o wiele przyjemniejsze. Jest też bardziej higieniczny. Prawda. Czy masz jakieś specjalne środki czyszczące, których używasz? Zwykle używam uniwersalnego środka czyszczącego i niektórych chusteczek dezynfekujących. To brzmi wygodnie. Też powinienem wziąć. Znacznie ułatwiają proces czyszczenia. Zrobię notatkę, żeby kupić trochę, kiedy pójdę do sklepu. Świetnie. Nie pożałujesz tego. Kiedy zwykle sprzątasz kuchnię? Staram się czyścić raz w tygodniu, zwykle w niedzielę. To dobra rutyna. Powinienem też założyć jeden. Pomaga utrzymać czystą i uporządkowaną przestrzeń. Mogę sobie wyobrazić. Musi być miło mieć czystą kuchnię. To robi. To orzeźwiający początek tygodnia. Na pewno spróbuję. Dzięki za inspirację, Anna. Witaj, John. Daj mi znać, jak to idzie. Będę. Jeszcze raz dziękuję, Anna. Nie ma problemu. Szczęśliwego sprzątania. To samo dla ciebie. Lekcja 3. Czy odwiedzasz swojego kuzyna? Cześć Anno. Odwiedzasz kuzyna. Tak, planuję odwiedzić mojego kuzyna w przyszły weekend. To brzmi ładnie. Jak daleko mieszka stąd twój kuzyn? Mój kuzyn mieszka około 2 godzin jazdy samochodem. To nie jest za daleko. Będziesz tam jeździł. Tak, będę prowadził. W ten sposób jest wygodniej.
Czy masz jakieś konkretne plany na swoją wizytę? Planujemy wybrać się na wędrówkę i zrobić piknik. To brzmi jak fajny dzień. Uwielbiam wędrówki. Ja też. To świetny sposób na spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Zostaniesz na noc, czy wrócisz tego samego dnia? Zostanę na noc. Chcemy jak najlepiej wykorzystać nasz wspólny czas. To dobry pomysł. Miło jest czasem odpocząć od rutyny. Zdecydowanie. Ważne jest, aby spędzać czas z bliskimi. Zgadzam się. Czas rodzinny jest cenny. Masz jakieś plany na weekend? Jeszcze się nie zdecydowałem. Może nadrobię zaległości na lekturze. To brzmi relaksująco. Dobrze też spędzić trochę spokojnego czasu. Absolutnie. Pomaga mi się naładować. Mam nadzieję, że spędzisz spokojny weekend, John. Dziękuję, Anna. Ciesz się wizytą ze swoim kuzynem. Będę. Uważaj, John. Ty też, Anno. Baw się świetnie. Dzięki, pa. Lekcja 4. O której godzinie zaczniesz zajęcia online? Cześć, Anna. O której godzinie zaczniesz zajęcia online? Jutro o 10 rano zacznę zajęcia online. To dobry czas. Jak długo potrwa zajęcia? Zajęcia potrwają 2 godziny, do południa. Czy będzie to sesja na żywo czy nagraną? Będzie to sesja na żywo z wideokonferencją. To wygodne. Możesz wchodzić w interakcję z instruktorem i innymi uczniami. Tak, miło jest mieć ten interaktywny element. Do jakiego przedmiotu są zajęcia online? To zajęcia fotograficzne. Cieszę się, że uczę się nowych technik. To brzmi interesująco. Potrzebujesz specjalnego sprzętu. Nie do końca. Tylko mój aparat i stabilne połączenie internetowe. Czy będą jakieś zadania lub projekty? Tak, będziemy mieli cotygodniowe zadania i ostateczny projekt. Brzmi jak kompleksowy kurs. Jestem pewien, że wiele się nauczysz. Mam nadzieję, że tak. Chciałem poprawić swoje umiejętności fotograficzne. Ta klasa online to więc świetna okazja. Zdecydowanie. Jest wygodny i dostępny z dowolnego miejsca. Czy znasz innych kolegów z klasy, którzy będą uczęszczać na te same zajęcia? Jeszcze nie jestem pewien. Dowiem się podczas pierwszej sesji. Byłoby miło połączyć się z innymi entuzjastami fotografii. Tak, ja też tego nie mogę się doczekać. Życzę Ci powodzenia w zajęciach online. Anna. Dziękuję, John. Doceniam to. Jesteś mile widziany. Ciesz się podróżą edukacyjną. Dzięki, John. Uważaj. Lekcja 5. Czy będziesz miał grilla w ten weekend? Cześć, Anna. Zjedziesz grilla w ten weekend. Tak, planuję zrobić grilla na moim podwórku. To brzmi fantastycznie. O której godzinie rozpocznie się grill? Zaczniemy około 13 po południu. Świetnie. Czy zapraszasz przyjaciół i rodzinę? Tak, zaproszę kilku bliskich przyjaciół i członków rodziny. To brzmi jak zabawne spotkanie. Co będziesz grillować?
Będziemy grillować hamburgery, hot dogi i trochę warzyw. Jam. Uwielbiam dobrego grillowanego burgera. Ja też. To klasyczny, ulubiony grill. Czy będziesz przygotowywać jakieś dodatki lub desery? Tak, będę robił sałatkę ziemniaczaną i sałatkę owocową na dodatki. Brzmi pysznie. Nie mogę się doczekać ich spróbowania. A na deser podam grillowanego ananasa z lodami. To brzmi jak idealne zakończenie grilla. Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba. Jestem pewien, że to zrobią. Czy będziesz miał jakieś gry lub zajęcia? Tak, będziemy mieli kilka gier na świeżym powietrzu, takich jak badminton i cornhole. To świetnie. To zapewni rozrywkę wszystkim. Będziemy też musieli grać trochę muzyki. Brzmi jak fantastyczna atmosfera. Nie mogę się doczekać tego. Cieszę się, że jesteś podekscytowany. To będzie fajny dzień. Dziękuję, że mnie zaprosiłaś, Anno. Doceniam to. Witaj, John. Bez ciebie nie byłoby tak samo. Przyniosę drinki, żeby się podzielić. Wolisz coś konkretnego? Świetnie byłoby trochę lemoniady lub mrożonej herbaty. Zauważono. Przyniosę oba. Do zobaczenia w sobotę. Do zobaczenia, John. Nie mogę się doczekać grilla. Lekcja 6. Kiedy zadzwonisz do swojej rodziny? Cześć Anna. Kiedy zadzwonisz do swojej rodziny? Zadzwonię do mojej rodziny wieczorem po kolacji. To dobry czas. Jak często do nich dzwonisz? Staram się do nich dzwonić przynajmniej raz w tygodniu. To miłe. Ważne jest, aby pozostać w kontakcie z rodziną. Zdecydowanie. Tęsknię za nimi, zwłaszcza, że mieszkamy daleko od siebie. Rozumiem. Odległość może utrudniać częste widywanie się nawzajem. Tak, ale na szczęście mamy technologię, aby pozostać w kontakcie. Jak długo zwykle trwają rozmowy telefoniczne z rodziną? Różni się, ale zwykle około 30 minut do godziny. To spora ilość czasu na nadrobienie zaległości. Tak, dzielimy się tym, co dzieje się w naszym życiu i wymieniamy historie. Czy korzystasz z połączeń wideo, czy zwykłych rozmów telefonicznych? W większości korzystamy z rozmów wideo. W ten sposób wydaje się bardziej osobiste. Zgadzam się. Miło widzieć ich twarze podczas rozmowy. To sprawia, że rozmowa jest bardziej znacząca. Czy są jakieś konkretne tematy, które często omawiasz ze swoją rodziną? Rozmawiamy o naszych codziennych zajęciach, nadchodzących planach, a czasem wspomnieniach. To brzmi cudownie. Rozmowy rodzinne są zawsze wyjątkowe. Oni naprawdę są. To czas na więź i wsparcie. Cieszę się, że starasz się pozostać w kontakcie z rodziną. Dziękuję, John. Rodzina jest dla mnie ważna. To też dla mnie ważne. Powinnam też częściej dzwonić do rodziny. Jestem pewien, że docenią to, John. Masz rację. Uczynię to priorytetem. Dzięki za przypomnienie, Anna. Witaj, John. Rodzina jest tego warta. Lekcja 7. Pójdziesz jutro do biblioteki. Cześć Anna. Pójdziesz jutro do biblioteki. Tak, planuję pójść do biblioteki jutro po południu. To świetny pomysł.
O której godzinie pojedziesz? Pewnie pójdę około 3 po południu po skończeniu kilku spraw. Czy zamierzasz się uczyć lub pożyczyć książki do czytania? Pożyczę kilka książek do przeczytania w wolnym czasie. To brzmi ładnie. Czy masz na myśli jakieś konkretne gatunki? Lubię tajemnicę i fikcję historyczną, więc będę szukał książek z tych gatunków. To świetne wybory. Lubię też fikcję historyczną. Fascynujące jest zanurzenie się w różne okresy czasowe poprzez książki. Absolutnie. Czy są konkretni autorzy, którymi jesteś zainteresowany? Chciałem przeczytać więcej książek Agaty Christie i Kena Folletta. Oboje są znakomitymi autorami. Jestem pewien, że spodoba ci się ich prace. Mam nadzieję, że tak. Masz jakieś rekomendacje książkowe? Jeśli lubisz tajemnice, polecam Dziewczyna z tatuażem smoka Stiega Larssona. Słyszałem o tym. Dodam to do mojej listy. Dzięki. Jesteś mile widziany. Byłeś już wcześniej w tej bibliotece. Nie, to będzie mój pierwszy raz. Słyszałem o tym dobre rzeczy. To ładna biblioteka z szerokim wyborem książek. Wspaniale jest wiedzieć. Nie mogę się doczekać, aby to zbadać. Czy będzie się tam uczyć, czy po prostu znajdziesz przytulne miejsce do czytania? Prawdopodobnie znajdę przytulne miejsce do czytania i cieszenia się chwilą. Brzmi idealnie. Biblioteki mają taką spokojną atmosferę. Tak, to świetne miejsce na relaks i ucieczkę do dobrej książki. Mam nadzieję, że dobrze się bawisz w bibliotece, Anno. Dziękuję, John. Doceniam to. Jesteś mile widziany. Miłego czytania. Dzięki, John. Uważaj. Lekcja 8. Co zrobisz jutro rano? Cześć Anno. Co zrobisz jutro rano? Jutro rano mam wizytę u lekarza. Wszystko w porządku. Tylko rutynowa kontrola. Tak, to tylko rutynowa kontrola. Nie ma się czym martwić. Dobrze to usłyszeć. Pojedziesz sam. Tak, pójdę sam. Jest w pobliżu, więc jest wygodny. Jeśli potrzebujesz towarzystwa lub przejażdżki, daj mi znać. Dziękuję, John. Doceniam Twoją ofertę. Nie ma problemu. Zawsze dobrze jest mieć jakieś wsparcie. Zgadzam się. To pocieszające wiedzieć, że kogoś to obchodzi. Jakie masz plany po wizycie u lekarza? Po spotkaniu prawdopodobnie załatwię kilka spraw. Jakieś konkretne sprawy, którymi musisz się zająć? Muszę odebrać artykuły spożywcze i zatrzymać się w banku. Brzmi jak produktywny poranek. Coś jeszcze w twoim programie. Nie do końca. Prawdopodobnie wyluzuję się i zrelaksuję po południu. To brzmi jak dobry plan. Samoopieka jest ważna. Tak, ważne jest, aby poświęcić trochę czasu dla siebie. Czy masz jakieś hobby lub zajęcia, które lubisz robić w wolnym czasie? Lubię czytać, chodzić na spacery i uprawiać trochę ogrodnictwa. To świetne sposoby na relaks i relaks. Tak, pomagają mi naładować się i oczyścić umysł. Czy jest coś, co mogę zrobić, aby ci pomóc lub wesprzeć? Twoje miłe słowa i przyjaźń są już wielkim wsparciem, John.
Dziękuję, Anna. Jestem tu dla ciebie, kiedy tylko potrzebujesz. Doceniam to. To wiele dla mnie znaczy. Mam nadzieję, że wizyta u pana lekarza pójdzie dobrze, Anna. Dziękuję, John. Dam ci znać, jak to idzie. Uważaj, Anna. Życzę dobrego i spokojnego dnia jutro. Ty też, John. Miłego dnia też. Lekcja 9. Kiedy zjesz śniadanie? Cześć, Anna. Kiedy zjesz śniadanie? Śniadanie zjadam zwykle około 8 rano. To dobry czas na rozpoczęcie dnia. Co zazwyczaj jesz? Lubię mieć miskę płatków zbożowych ze świeżymi owocami. Brzmi zdrowo i orzeźwiająco. Jakieś konkretne płatki, które wolisz? Lubię płatki pełnoziarniste, takie jak owies lub płatki otrębów. Czy masz jakieś dodatki do swoich płatków? Zwykle dodaję pokrojone banany lub jagody, aby uzyskać dodatkowy smak. To świetny sposób na poprawę smaku. Czy coś z nim pijesz? Zwykle piję filiżankę kawy lub szklankę soku pomarańczowego. Dobre wybory. Sam jestem bardziej herbatą. Herbata też jest świetna. To kojący sposób na rozpoczęcie dnia. Czy jesz śniadanie sam lub z kimś innym? Śniadanie zwykle jem sam w dni powszednie. Co powiesz na weekendy lub specjalne okazje? W weekendy czasami jem śniadanie z rodziną lub przyjaciółmi. Spotkania śniadaniowe mogą być wspaniałym sposobem na nawiązanie kontaktu z bliskimi. Tak, to miły czas, aby nadrobić zaległości i cieszyć się swoim towarzystwem. Czy masz ulubione miejsce śniadaniowe lub restaurację? Nie do końca. Przez większość czasu wolę jeść śniadanie w domu. Najlepsze są domowe śniadania. Możesz je spersonalizować. To prawda. Mogę dostosować śniadanie do własnych upodobań. Mam nadzieję, że jutro zjesz pyszne i energetyzujące śniadanie, Anna. Dziękuję, John. Tego samego życzę tobie. Dzięki, Anna. Ciesz się swoim dniem przed nami. Ty też, John. Uważaj. Lekcja 10. Czy weźmiesz prysznic przed wyjazdem do pracy? Cześć, Anna. Weźmiesz prysznic przed wyjazdem do pracy. Tak, zawsze rano biorę prysznic przed wyjściem. To dobry sposób, aby poczuć się odświeżonym i gotowym na ten dzień. Absolutnie. Pomaga mi się obudzić i czuć się bardziej czujnym. Czy masz jakąś konkretną rutynę prysznicową lub produkty, których używasz? Lubię używać nawilżającego płynu do mycia ciała i delikatnego szamponu. Dbanie o skórę i włosy jest ważne. Tak, ważne jest, aby zachować dobrą higienę i samoopiekę. Jak długo trwa twój zwykły prysznic? Moje prysznice zwykle trwają około 10 do 15 minut. To spora ilość czasu. Wydajne i skuteczne. Staram się też zwracać uwagę na ochronę wody. To świetnie. Każdy mały wysiłek się liczy. Dziękuję. Czy masz konkretną poranną rutynę przed pracą? Tak, lubię zjeść szybkie śniadanie i robić kilka odcinków. Rozpoczęcie dnia od śniadania i ruchu to dobry pomysł. Pomaga mi poczuć się energetyzowanym i skoncentrowanym. Zgadzam się. Ważne jest,
aby nadać pozytywny ton na dzień. Czy są jakieś konkretne wyzwania lub korzyści z porannej rutyny? Wyzwaniem jest czasami poczucie pośpiechu, ale korzyścią jest poczucie przygotowania. To ma sens. Przygotowanie stanowi dobry fundament na ten dzień. Dokładnie. Pomaga mi pozostać zorganizowanym i na dobrej drodze. Mam nadzieję, że masz orzeźwiający prysznic i produktywny dzień w pracy. Anna. Dziękuję, John. Tego samego życzę Tobie. Dzięki, Anna. Niech będzie to wspaniały dzień. Absolutnie, John. Uważaj. Lekcja 11. O której godzinie zaczniesz pracować? Cześć, Anna. O której godzinie zaczniesz pracować? Pracę zaczynam zwykle codziennie o 9 rano. To dobry moment na rozpoczęcie dnia pracy. Jak długi jest Twój harmonogram pracy? Pracuję od 9 do 17, więc jest to 8-godzinny dzień pracy. Czy masz określoną rutynę lub zadania, które wykonujesz, gdy zaczynasz pracę? Tak, zwykle sprawdzam e-maile i priorytetyzuję swoje zadania na dany dzień. To dobry sposób na zorganizowanie się i wyznaczanie celów na dany dzień. Pomaga mi pozostać skoncentrowanym i produktywnym. Czy są jakieś szczególne wyzwania, z którymi stoisz przed rozpoczęciem pracy? Czasami trudno jest przełączyć biegi z czasu osobistego na tryb pracy. Mogę to zrozumieć. Ważne jest, aby znaleźć równowagę. Tak, znalezienie tego przejścia może być czasami nieco trudne. Czy masz jakieś strategie lub wskazówki, aby pokonać to wyzwanie? Uważam, że poranna rutyna i wyznaczanie jasnych granic pomaga. To jest mądre. Tworzenie dedykowanego obszaru roboczego również może mieć znaczenie. Absolutnie. Posiadanie wyznaczonego obszaru roboczego pomaga mi przejść do trybu pracy. Czy są jakieś konkretne zadania lub projekty, na które czekasz dzisiaj? Mam spotkanie z moim zespołem, aby omówić nowy projekt, więc to ekscytujące. To brzmi interesująco. Współpraca i praca zespołowa mogą być satysfakcjonujące. Zdecydowanie. Zawsze dobrze jest pracować razem w kierunku wspólnego celu. Mam nadzieję, że masz produktywny i udany dzień w pracy. Anna. Dziękuję, John. Tego samego życzę Tobie. Dzięki, Anna. Wykorzystajmy jak najlepiej nadchodzący dzień. Absolutnie, John. Uważaj i miłego dnia. Lekcja 12. Czy zjesz lunch w domu? Cześć, Anna. Zjesz lunch w domu. Nie, zjem dziś lunch w restauracji. Och, to miła zmiana. Do jakiej restauracji zamierzasz pójść? Myślę o wypróbowaniu nowej włoskiej restauracji w centrum miasta. Włoskie jedzenie brzmi pysznie. Czy masz na myśli ulubione danie? Skłaniam się do spróbowania ich dań z makaronu, może czegoś z owocami morza. To brzmi jak świetny wybór. Makaron z owocami morza może być naprawdę smaczny. Mam nadzieję, że tak. Słyszałem dobre rzeczy o ich jedzeniu. Czy ktoś dołącza do ciebie na lunch, czy pójdziesz sam? Pojadę z kilkoma kolegami z pracy. To miłe. Zawsze fajnie jest zjeść lunch ze współpracownikami. Tak, to dobra okazja do nawiązania więzi poza biurem. Czy będziesz miał wystarczająco dużo czasu na lunch przed powrotem do pracy? Zaplanowaliśmy dłuższą przerwę na lunch,
więc powinno być wystarczająco dużo czasu. Dobrze to usłyszeć. Ważne jest, aby robić przerwy i ładować się. Absolutnie. Pomaga poprawić produktywność i ogólne samopoczucie. Czy masz jakieś ograniczenia dietetyczne lub preferencje do rozważenia? Nie mam żadnych ograniczeń, ale wolę lżejsze, zdrowsze opcje. To dobre podejście. Ważne jest, aby słuchać potrzeb swojego ciała. Tak, staram się dokonywać uważnych wyborów, jeśli chodzi o jedzenie. Mam nadzieję, że zjesz fantastyczny lunch w restauracji. Anna. Dziękuję, John. Nie mogę się doczekać tego. Ciesz się posiłkiem i baw się miło z kolegami. Dzięki, John. Doceniam to. Miłego popołudnia. Ty też, Anno. Uważaj. Lekcja 13. Kiedy skończysz pracę? Cześć, Anna. Kiedy skończysz pracę? Zwykle kończę pracę codziennie około 17. To typowy czas na zakończenie dnia pracy. Czy to ustalony harmonogram? Tak, to dla mnie standardowy harmonogram, chyba że są jakieś pilne zadania. Czy masz jakieś konkretne zadania lub terminy do wykonania dzisiaj? Mam kilka terminów do dotrzymania, ale powinienem być w stanie dokończyć je na czas. Dobrze to usłyszeć. Ważne jest, aby efektywnie zarządzać czasem. Absolutnie. Zarządzanie czasem ma kluczowe znaczenie dla produktywności. Czy są jakieś szczególne wyzwania, przed którymi stoisz podczas kończenia pracy? Czasami pojawiają się nieoczekiwane zadania, które mogą powodować opóźnienia. Rozumiem. W takich sytuacjach ważna jest elastyczność. Rzeczywiście, zdolność adaptacji pomaga radzić sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami. Czy masz jakieś strategie lub rytuały, aby zakończyć się po pracy? Lubię wybrać się na krótki spacer lub lekkie rozciąganie, aby się zrelaksować. To świetny sposób na przejście od pracy do czasu osobistego. Pomaga mi oczyścić umysł i zmienić koncentrację. Czy są jakieś zajęcia lub hobby, które lubisz po pracy? Lubię czytać, słuchać muzyki i spędzać czas z bliskimi. To wspaniałe sposoby na relaks i naładowanie. Tak, pomagają mi znaleźć równowagę między pracą a życiem osobistym. Mam nadzieję, że masz produktywny i satysfakcjonujący dzień w pracy. Anna. Dziękuję, John. Tego samego życzę Tobie. Dzięki, Anna. Wykorzystajmy nasz czas i cieszmy się dniem. Absolutnie, John. Uważaj i miłego dnia. Lekcja 14. Co zrobisz po pracy? Cześć, Anna. Co będziesz robić po pracy? Planuję iść na siłownię i poćwiczyć. To świetny sposób na bycie aktywnym i zdrowym. Jakie ćwiczenia zwykle wykonujesz? Lubię wykonywać połączenie treningu cardio i siłowego. To dobrze zaokrąglona rutyna treningowa. Jak długo zwykle spędzasz na siłowni? Zwykle spędzam około godziny na siłowni, w tym rozgrzewkę i ochłodzenie. To spora ilość czasu na sesję treningową. Czy masz jakieś konkretne cele fitness? Moim głównym celem jest poprawa ogólnej kondycji i siły. To świetny cel, nad którym należy dążyć. Spójność jest kluczowa. Tak, zachowanie spójności z ćwiczeniami pomaga mi zobaczyć postępy w czasie.
Czy po treningu masz jakieś plany lub zajęcia na wieczór? Planuję spędzić relaksujący wieczór w domu. Może obejrzeć film lub przeczytać książkę. To brzmi jak fajny sposób na relaks i cieszenie się czasem osobistym. Tak, ważne jest, aby poświęcić czas dla siebie i naładować. Czy masz jakieś ulubione gatunki lub autorów książek lub filmów? Lubię różne gatunki, ale obecnie interesuję się powieściami tajemniczymi. Tajemnicze powieści mogą być dość intrygujące. Jakiś ulubiony autor tego gatunku? Obecnie czytam książkę Agaty Christie i uważam, że jej pisanie jest urzekające. Agata Christie jest znaną autorką gatunku tajemnic. Ciesz się czytaniem. Dziękuję, John. Nie mogę się doczekać tego. A co z tobą? Jakieś plany po pracy? Później wieczorem wezmę udział w lekcji gry na gitarze. Uczę się grać. To fantastyczne. Gra na instrumencie to wspaniałe hobby. Jakie są twoje postępy? Nadal jestem początkującym, ale lubię proces uczenia się i regularnie ćwiczę. To jest duch. Praktyka sprawia, że jest doskonały. Ciesz się lekcją gry na gitarze. Dzięki, Anna. Będę. Wykorzystajmy w pełni nasze zajęcia po pracy i spędźmy satysfakcjonujący wieczór. Absolutnie. John. Uważaj i miłego wieczoru. Lekcja 15. Czy ugotujesz dziś kolację? Cześć, Anno. Ugotujesz dziś kolację? Nie. Zamiast tego myślę o zamówieniu na wynos. To wygodna opcja. Masz na myśli jakąś konkretną kuchnię? Jestem dziś w nastroju na chińskie jedzenie. Chińskie jedzenie brzmi pysznie. Czy masz ulubione danie? Naprawdę lubię słodko-kwaśnego kurczaka ze smażonym ryżem. To klasyczny wybór. Zawsze cieszy tłum. Tak, to smaczne połączenie smaków i faktur. Czy masz restaurację na chińskie dania na wynos? Mam ulubioną lokalną restaurację, która robi świetne chińskie jedzenie. Dobrze wiedzieć. Lokalne, ulubione często mają autentyczne smaki. Tak, ich dania są zawsze aromatyczne i satysfakcjonujące. Czy zazwyczaj masz jakieś specyficzne dodatki lub przystawki z chińskimi daniami na wynos? Lubię zamawiać sajgonki lub pierogi jako przystawki. Wiosenne bułki i pierogi są zawsze popularnym wyborem. Są smaczne i świetne do dzielenia się z innymi. Planujesz zjeść przytulną kolację w domu lub zaprosić znajomych. Będę dziś wieczorem zjeść przytulną kolację w domu, tylko trochę relaksującego czasu. To brzmi ładnie. Ważne jest, aby mieć trochę czasu w samotności. Tak, pomaga mi się zrelaksować i naładować po długim dniu. Mam nadzieję, że spodoba Ci się chińska kolacja na wynos. Anna. Dziękuję, John. Nie mogę się doczekać tego. Bon appétit. Miłego wieczoru. Dzięki, John. Ty też. Uważaj i ciesz się wieczorem. Dziękuję, Anna. Uważaj też. Wspaniałej nocy. Lekcja 16. Czy obejrzysz swój ulubiony program telewizyjny? Cześć, Anna. Kiedy będziesz oglądać swój ulubiony program telewizyjny? Zwykle oglądam go wieczorami po obiedzie. To dobry czas na relaks i rozrywkę. Co to za show?
To serial kryminalny, który śledzę od jakiegoś czasu. Dramaty kryminalne mogą być dość intrygujące. Czy masz jakieś inne ulubione gatunki? Lubię też programy komediowe i science fiction dla lekkiej rozrywki. To fajna mieszanka gatunków. Dobrze jest mieć różnorodność preferencji telewizyjnych. Absolutnie. Utrzymuję rzeczy interesujące i oferuję różne nastroje. Oglądasz swój ulubiony program sam lub z kimś innym. Zwykle oglądam to sam, ale czasami oglądam ze współlokatorem lub przyjaciółmi. Oglądanie z innymi może być zabawne, zwłaszcza do omawiania i dzielenia się reakcjami. Tak, dodaje element społeczny do wrażeń oglądania. Czy jest określony dzień tygodnia, w którym zostaną wydane nowe odcinki? Tak, nowe odcinki pojawiają się w każdą środę, więc koniecznie obejrzę. To miłe, mieć określony dzień, na który można czekać każdego tygodnia. Jakieś przekąski podczas oglądania. Lubię jeść popcorn lub frytki jako przekąskę podczas oglądania telewizji. Popcorn i frytki to klasyczny wybór. Dobrze komponują się z dobrym pokazem. Absolutnie. To fajny sposób na poprawę wrażeń podczas oglądania. Mam nadzieję, że dobrze się bawisz oglądając swój ulubiony program, Anna. Dziękuję, John. Jestem tym podekscytowany. Jakieś programy lub filmy, które obecnie lubisz? Oglądałem ostatnio serial science fiction. To było dość urzekające. Spektakle science fiction mogą być fascynujące. Ciesz się również oglądaniem. Dzięki, Anna. Cieszmy się naszymi ulubionymi programami i bawmy się wspaniale. Absolutnie, John. Uważaj i ciesz się wieczorem. Ty też, Anno. Uważaj. Wspaniałej nocy. Lekcja 17. Czy przeczytasz książkę przed snem? Cześć, Anna. Przeczytasz książkę przed snem. Tak, lubię czytać, zanim pójdę spać. Czytanie przed snem może być świetnym sposobem na relaks. Jaką książkę obecnie czytasz? Czytam tajemniczą powieść popularnego autora. Tajemnicze powieści mogą być dość urzekające. Co przyciągnęło cię do tego gatunku? Lubię napięcie i próbę rozwiązania zagadki wraz z postaciami. To ekscytujący aspekt tajemniczych historii. Czy masz jakieś inne ulubione gatunki? Lubię też fikcję historyczną i książki samopomocy dla rozwoju osobistego. Fikcja historyczna może przenosić cię w różne okresy czasowe. Jakieś ulubionych autorów? Mam kilku ulubionych autorów, ale zawsze fajnie jest odkrywać nowych. Absolutnie. Odkrywanie nowych autorów może prowadzić do ekscytujących doświadczeń z czytania. Tak, sprawia, że podróż czytania jest świeża i interesująca. Jak długo zwykle czytasz przed snem? Staram się czytać przez około 30 minut do godziny przed wyłączeniem światła. To spora ilość czasu na zanurzenie się w książce. Jakieś konkretne rytuały czytania? Lubię zrobić sobie filiżankę herbaty ziołowej i znaleźć przytulne miejsce do czytania. To brzmi jak przytulna i relaksująca rutyna. Stworzy miłą atmosferę do czytania. Tak, pomaga stworzyć spokojną atmosferę sprzyjającą cieszeniu się książką. Czy zauważyłeś, że czytanie przed snem poprawia jakość snu? Tak, pomaga mi się zrelaksować i oczyścić umysł przed snem, co prowadzi do lepszego odpoczynku. To cudowne.
Czytanie może być świetnym sposobem na ucieczkę od dnia. Absolutnie. To spokojna aktywność, która pozwala mi uciec do różnych światów. Mam nadzieję, że masz przyjemną sesję czytania przed snem. Anna. Dziękuję, John. Nie mogę się doczekać tego. Jakieś inne wieczorne zajęcia dla ciebie? Będę słuchał relaksującej muzyki przed snem. Pomaga mi się zrelaksować. To brzmi kojąco. Ciesz się sesją muzyczną, John. Dzięki, Anna. Spędzmy spokojny wieczór i naładujmy się na jutro. Absolutnie, John. Uważaj i miej spokojny sen. Ty też, Anno. Uważaj. Śpij dobrze. Lekcja 18. Na jaką godzinę ustawisz alarm? Cześć, Anna. Na którą godzinę ustawisz alarm? Zazwyczaj codziennie rano ustawiam alarm na 7 rano. To rozsądny czas na przebudzenie. Czy masz konkretny powód, aby wybrać 7 rano? Tak, daje mi wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się i relaksującą poranną rutynę. Relaksująca poranna rutyna może nadać pozytywny ton na resztę dnia. Absolutnie. Pomaga mi zacząć dzień spokojnie. Czy łatwo jest ci obudzić się o 7 rano? Czy używasz jakichkolwiek sztuczek, aby wstać z łóżka? Zwykle ustawiam wiele alarmów i umieszczam budzik po drugiej stronie pokoju, aby zmusić się do wstawania. To mądra strategia. Pomaga upewnić się, że nie naciskasz wielokrotnie przycisku trzemki. Tak, wyciąga mnie z łóżka i pomaga mi uniknąć przesypiania. Jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz po przebudzeniu, aby rozpocząć dzień? Lubię wypić szklankę wody, aby się nawilżyć i odświeżyć. Nawilżanie rano to zdrowy nawyk. Czy masz rutynę porannych ćwiczeń? Staram się zrobić lekkie rozciąganie lub jogę, aby obudzić moje ciało i nabrać energii. Rozciąganie i yoga to świetne sposoby na rozpoczęcie dnia delikatnym ruchem. Tak, pomagają mi poczuć się bardziej przytomnym i gotowym na nadchodzący dzień. Czy po porannej rutynie jesz śniadanie w domu lub w podróży? Śniadanie zwykle jem w domu. To miły sposób na spokojny początek dnia. Spokojne śniadanie w domu może być wspaniałym sposobem na cieszenie się porankiem. Absolutnie. Pozwala mi delektować się jedzeniem i uważnie rozpocząć dzień. Mam nadzieję, że masz orzeźwiający i produktywny poranek. Anna. Dziękuję, John. Tego samego życzę tobie. Jakieś konkretne plany na poranek? Pójdę na poranny jogging, żeby trochę poćwiczyć i świeże powietrze. To brzmi orzeźwiająco. Ciesz się bieganiem, John. Dzięki, Anna. Wykorzystajmy w pełni nasze poranki i życzymy miłego dnia. Absolutnie, John. Uważaj i miej wspaniały dzień przed nami. Ty też, Anno. Uważaj. Miłego dnia. Lekcja 19. Czy sprawdzisz swoje e-maile rano? Cześć, Anna. Sprawdzisz swoje e-maile rano. Tak, mam zwyczaj sprawdzać swoje e-maile rano. Sprawdzanie wiadomości e-mail rano może pomóc ci zachować porządek. Jakiś konkretny powód, by to zrobić? Pozwala mi na ustalanie priorytetów zadań i natychmiastowe reagowanie na wszelkie pilne wiadomości. To praktyczne podejście. Czy masz określony czas na sprawdzanie wiadomości e-mail?
Zwykle poświęcam pierwsze 30 minut mojej porannej rutyny na sprawdzanie i odpowiadanie na e-maile. To dobry czas na przydzielenie do zarządzania pocztą e-mail. Jakieś wskazówki dotyczące efektywnego zarządzania wiadomościami e-mail. Próbuję sortować e-maile do folderów i adresować je na podstawie priorytetu. Pomaga mi zachować porządek. Organizowanie wiadomości e-mail w foldery to świetny sposób na usprawnienie procesu. Jakieś inne strategie? Rezygnuję również z niepotrzebnych list mailingowych, aby moja skrzynka odbiorcza była wolna od bałaganu. Zrezygnacja z subskrypcji niechcianych list mailingowych z pewnością może pomóc w usunięciu skrzynki odbiorczej. Inteligentny ruch. Dziękuję, John. To mały krok, ale ma znaczenie w utrzymaniu schludnej skrzynki odbiorczej. Absolutnie. Schludna skrzynka odbiorcza może zmniejszyć stres i poprawić produktywność. Jakieś ulubione narzędzia do zwiększania wydajności poczty e-mail? Używam filtrów i etykiet poczty e-mail do automatycznego kategoryzowania i organizowania wiadomości przychodzących. Korzystanie z filtrów i etykiet to skuteczny sposób zarządzania wiadomościami e-mail. Oszczędza czas i utrzymuje wszystko w porządku. Tak, pomaga mi szybko znaleźć konkretne e-maile i utrzymuje wszystko na swoim miejscu. Czy odpowiadasz natychmiast na e-maile, czy też przeznaczasz określone godziny na odpowiedzi? Staram się natychmiast odpowiadać na pilne e-maile. W przypadku innych e-maili wyznaczyłem określone godziny na odpowiedzi. To dobre podejście do zapewnienia szybkich odpowiedzi. Pomaga utrzymać efektywność komunikacji. Dziękuję, John. Pomaga mi zrównoważyć responsywność, jednocześnie skupiając się na innych zadaniach. Mam nadzieję, że rano masz produktywną sesję e-mailową. Anna. Dziękuję, John. Życzę Ci tego samego. Jakieś inne poranne rutyny, których przestrzegasz? Poświęcam kilka chwil na medytację i refleksję, aby rozpocząć dzień z czystym umysłem. To świetny sposób na kultywowanie uważności i nadanie pozytywnego tonu na dzień. Absolutnie. Przeżyjmy produktywny i skoncentrowany poranek. Anna. Rzeczywiście, John. Uważaj i życzę udanego dnia. Ty też, Anno. Uważaj i miej wspaniały dzień przed nami. Lekcja 20. Kiedy zwykle dzwonisz do swojego przyjaciela? Cześć Anna. Kiedy zwykle dzwonisz do swojego przyjaciela? Zazwyczaj dzwonię do mojego przyjaciela wieczorami po pracy lub w weekendy. To dobry czas, aby nadrobić zaległości i porozmawiać. Jak często dzwonisz? Staram się zadzwonić do przyjaciela przynajmniej raz lub 2 razy w tygodniu, aby pozostać w kontakcie. Pozostawanie w kontakcie z przyjaciółmi jest ważne. Czy masz preferowany dzień na zadzwonienie? Nie mam konkretnego dnia, ale zazwyczaj wybieram dzień, w którym oboje jesteśmy wolni. To zrozumiałe. Ważne jest, aby znaleźć czas, który będzie pasował dla was obojga. Jakiś szczególny powód do dzwonienia? Czasami po prostu rozmawiamy o naszym dniu lub dzielimy się ciekawymi wiadomościami lub aktualizacjami. Miło jest prowadzić swobodne rozmowy i być na bieżąco z życiem siebie nawzajem. Jakieś inne środki komunikacji? Przez cały tydzień wysyłamy sobie SMS-y, aby pozostać w kontakcie i wymieniać się szybkimi wiadomościami. SMS-y są wygodne do szybkiej komunikacji. Czy masz jakieś plany spotkania osobiście? Tak, planujemy spotkać się w przyszłym miesiącu na kawę i sesję nadrabiającą się. To brzmi przyjemnie. Spotkanie osobiste dodaje inny poziom połączenia. Jakieś konkretne zajęcia, które lubisz razem?
Lubimy chodzić na spacery, wypróbowanie nowych restauracji i wspólne oglądanie filmów. Są to zabawne zajęcia, którymi możesz się podzielić z przyjacielem. Wygląda na to, że masz świetną więź. Jak długo zwykle trwają twoje rozmowy? Nasze połączenia trwają zwykle około 30 minut do godziny, w zależności od tego, ile musimy porozmawiać. To spora ilość czasu na znaczącą rozmowę. Jakieś konkretne tematy, które omawiasz? Rozmawiamy o szerokim zakresie tematów, od naszego życia osobistego po aktualne wydarzenia i wspólne zainteresowania. Miło jest prowadzić różnorodne rozmowy, które sprawiają, że rzeczy są interesujące. Mam nadzieję, że świetnie się bawisz na spotkanie z przyjaciółką Anną. Dziękuję, John. Nie mogę się doczekać tego. Masz plany nawiązania kontaktu z przyjaciółmi? Mam zaplanowany wirtualny wieczór gier z moimi przyjaciółmi w ten weekend. To powinno być świetna zabawa. To brzmi jak świetny sposób na nawiązanie więzi i dobrą zabawę. Ciesz się wieczorem gry, John. Dzięki, Anna. Oboje pielęgnujmy nasze przyjaźnie i pozostajmy w kontakcie. Baw się cudownie. Absolutnie, John. Uważaj i miłego dnia. Ty też, Anno. Uważaj i miej fantastyczny dzień przed nami.